pomówimy sobie o sprawach ważnych i ważniejszych. Jeżeli oczywiście pieseł pozwoli, pieseł spokojnie. Daj nam tutaj chwileczkę spokoju, niech widzowie wiedzą o co chodzi. Ale dzisiaj odcinek specjalny. Dzisiaj, panie i panowie, pomówimy sobie o serialu Obcy Ziemia. Oczywiście dobrze wiecie, że jakiś czas temu, rok, 2, może 5, w każdym razie dawno temu, omawiałem w cyklu Potworne filmy właśnie produkcję o Obcym. To był Obcy, Predator, Godzilla, King Kong i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście wszystko było mówione i mam dzisiaj specjalnego gościa, ponieważ jest z nami Franki, choroba, uspokój się. Nie Franki jest specjalnym gościem, a specjalnym gościem, panie i panowie, jest Lincoln, którego zapewne możecie kojarzyć. Wielokrotnie oczywiście na tym kanale się pojawiał i jest on powiedzieć ogromnym fanem obcego ksenomorfa, to jak nie powiedzieć nic. W każdym razie właśnie z Lincolnem, jak tylko nam Franki pozwoli i nie będzie zjadała mi mikrofonu, pomówimy sobie, panie i panowie, właśnie o serialu Obcy Ziemia. I tutaj jest ważna uwaga, zapewne niecelowo, ale zapewne będziemy zdradzali fabułę, bo serial tak naprawdę, miniserial można powiedzieć, zakończył się kiedy? We środę, był ostatni odcinek, więc dzisiaj sobie o nim troszeczkę pomówimy. Adam Majes. Cześć, witam cię bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. Cześć, czołem kluski z Rosałem, mówi Jojko. Witam cię, Jojko, fajnie, że widać. Czy oglądałem serial? No słuchaj, Szysza, jakbym nie oglądał serial, to bym się nie wypowiadał. Ja akurat mam taką dziwną przypadłość, że nie omawiam filmów, tudzież seriali, których nie oglądałem, nie wypowiadam się na temat książek, których nie przeczytałem, ani nie mówię o muzyce, której nie odsłuchałem, więc jak najbardziej. Witam wszystkich. Cześć Darku, jest fajnie, że jesteś. Również panie i panowie, jest do nas dołączył Jason Kruger. Pewnie, że tak. Marcinie, jak ci się podobał finał serialu? Pyta Wiktor. O tym będzie jak najbardziej, bo już mówiliśmy z Lincolnem na poza anteniu, że to trzeba będzie poruszyć. Pewnie tak. Jest do nas i Marcin Krause i jest w porządku. A na ile oceniłem? No to właśnie będzie clue dzisiejszego odcinka. O tym sobie pomówimy, panie i panowie. Zanim przejdę do Lincolna, ważna sprawa, panie i panowie, bardzo ważna sprawa. Otóż jesteśmy dzisiaj obecni w 7 miejscach, tak mi się wydaje. Jesteśmy na Kiku, na Facebooku, LinkedIn, na 2 kanałach na YouTubie, na Twitchu, i na Twitterze jesteśmy. Coś widzę, że jest problem z Instagramem, ale akurat tutaj jakoś rzeczywiście nie będę płakał. Niech się to rzeczywiście samo jakoś unormuje. Ale co jest ważne, na kanale Marcinowe Recenzje Ekstra, panie i panowie, co piątek oglądamy film. Tak to akurat jest i taka jest akurat zasada, że co piątek sobie oglądamy film, ale nie zjada mi tam kabli pieseł. Oglądamy sobie film i w tym momencie, panie i panowie, motyw jest taki, że wasze propozycje były 4. Sinister, Egzorcyzmy Emily Rose, Poltergeist i World War Z. Te wszystkie filmy, jeden był zależny, te wszystkie filmy są dostępne na VOD, na różnego rodzaju, czy na Disneyach, na Netflixach, na Amazonach i tak dalej, i tak dalej. Także panie i panowie, głosujcie, właśnie na czacie wam wrzuciłem link, możecie spokojnie zagłosować na wybraną propozycję. Głosujecie do czwartku, do północy, a my w piątek sobie tam coś oczywiście obejrzymy, także jest jak najbardziej w porządku. Dobra, ale żeby nie przedłużać, bo rzeczywiście nie bardzo jest po co. Ja już zakładam słuchawki, Grab 3, patrzę tylko jak bardzo mi pieseł tutaj z tym mikrofonem rusza. Choroba jasna normalnie. Nie miała baba kłopotu. W ogóle dzisiaj pieseł ma 4 miesiące. Tak, panie i panowie, 4 miesiące ma. Franki to jest ona. Adoptowaliśmy ją ze schroniska, więc jest jak najbardziej tak, pewnie, że tak. Wszyscy niech dadzą łapkę, serduszko, czy co tam się daje na waszej platformie dla niej. A ja mam, panie i panowie, niezwykłą przyjemność przywitać ziomala, który kocha obcych, który lubi ksenomorfy, który zna się. Słuchajcie, nie każdy jest w stanie na przykład rozróżnić ksenomorfa z ziemi od ksenomorfa królewskiego, a on potrafi. Właśnie powinienem powiedzieć facehagera królewskiego. Dobra, bez zbędnego gadania, panie i panowie, przed wami oto on, Lincoln. Cześć Lincoln, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Fajnie by było się spotkać w lepszych okolicznościach, ale zdrowie nie wybiera. Słuchajcie, on jest chory, ja jestem chory, po prostu ideolo się spotkaliśmy, naprawdę jest No. rewelacyjnie. Ja już dzisiaj uskuteczniłem taką dawkę lekarstwa i witaminy C, że jeżeli za chwilę nie pójdę do ubikacji, to będzie naprawdę super rewelacja. Słuchaj Lincolnie, spotkaliśmy się tutaj nie po to o tym, żeby o tym gadać, kto jest starszy i kogo bardziej bolą kości, tylko żeby pogadać sobie właśnie o tym, co widzicie w tle, panie i panowie, czyli o serialu Obcy Ziemia, Alien Earth, Dokładnie. jak to woli. Serial, czy tam miniserial, to różnie na to patrzeć. Już w tym momencie wiemy, że drugi sezon najprawdopodobniej będzie, bo się dosyć fajnie... Będzie, bo zakończenie było takie, że musi być. Ten serial zrobił już swoje, ale wkurzył ludzi, więc musi być drugi sezon chociażby na przeprosiny, nie? Żeby zakończyć tą historię. Słuchaj, to może zaczniemy właśnie od takiego ogólnego wrażenia, wiesz, ja wiem, że to nie są skoki narciarskie, tutaj się nie daje punktów za... sekundkę, muszę tutaj ogarnąć. Pieseł,
Mikrofon mi obniżasz normalnie. Jak mi jest też Dobry niewygodnie na tym pieseł. mikrofonie. Tutaj połóż się, chodź. Masz specjalnie ręcznik. Tak, o, Dobry pieseł. Słuchaj, powiedz mi, jakie masz ogólne wrażenia co do serialu? Nie konkretnie jeszcze, bo to sobie rzeczywiście za chwilę mówimy, ale jakie masz ogólne wrażenia? Czy, no, co myślisz na temat tego? Lincoln, you are the man, talk. Dobra. Patrząc na to z różnych perspektyw, prawda? Jeżeli chodzi o sam w sobie serial, on jest bardzo dobry. Mi się spodobał. Były głupotki, ale cały obcy leci na głupotkach, więc my to pomijamy tutaj, prawda? Dzień dobry, Adaś, dzień dobry. Ale patrząc ogółem na ten serial, pierwsze wrażenie było świetne, środek był okej, zakończenie spieprzyło wszystko. O tako. Czyli po prostu można powiedzieć negatywne podejście do tezy robienia napięcia Hitchcocka. O tako. Tak, czyli w myśl tezy Hitchcocka, panie i panowie, czyli na początku jest trzęsienie ziemi, a później tylko i wyłącznie napięcie rośnie. Tutaj jest gorzej. Ja ci powiem naprawdę, tak dopiero co rozmawialiśmy wcześniej, nie do końca jestem przekonany, co mam myśleć o zakończeniu, wiesz? Ja pewnie oczywiście dzisiaj powiem o co mi chodzi, dam wam znać, ale jakoś tak No, według mnie, musisz. tak jak mówiliśmy wcześniej, nie jestem fanem, tak samo jak i ty zresztą, tak zwanego cliffhangera, czyli Oj, kiedy nie nie. wiemy, czym się kończy dany sezon. No bo w tym momencie my już wiemy, że będzie drugi sezon, no ale tak naprawdę w momencie oglądania nie. I zanim do tego przejdziemy, bo to jest ważne, panie i panowie, ten świat i dzisiaj na potrzeby tego właśnie dzisiejszego odcinka, podcastu, rozmowy, jak zwał, tak zwał, będziemy się poruszać tylko i wyłącznie pomiędzy filmami Obcego. Ja oczywiście wiem, że Obcy oraz Predator są ściśle powiązani, że tam jest jeszcze Złowca androidów i tak dalej, to uniwersum całe ogólnie, ale tylko i wyłącznie będziemy się poruszać w świecie Obcego i mam dla was właśnie informację, jak to wygląda, bo wiadomo, że chronologicznie to jest różnie. Panie i panowie, to jest chronologicznie bardzo ciekawie. Tak dziwnie to jest ułożone, przynajmniej tutaj. Okej, no ten mój, ta moja grafika będzie, no ale trudno. Tak może troszeczkę się wysuniemy. Przeżyjemy. Będzie nas widać. Słuchajcie, panie i panowie, już wam mówię, jak to jest. Otóż pierwszy, jeżeli chodzi tak, o właśnie, w chronologii jest Prometeusz, 2093 rok, później mamy Obcy, to jest chyba Przymierze, Covenant, tak? 2104 rok, później właśnie serial Obcy Ziemia 2120, potem mamy Obcy Ósmy Pasażer Nostromo 2 lata później, Obcy Romulus jest w międzyczasie oczywiście, przypominam tym, którzy nie widzieli, w filmie Obcy Romulus pojawia się Alan Ripley, to taka ciekawostka, jeżeli chcecie wiedzieć gdzie, obejrzyjcie moją recenzję. Potem mamy Obcy Decydujące Starcie, 2179 rok. Ja wiem, że oczywiście to panie i panowie widzicie, ale to też jest dostępne w formie podcastu audio, więc niech sobie ludki wiedzą, o co chodzi. Później 2179 jest Obcy 3 i 2381 rok Obcy Resurrection. To jest akurat tak wygląda ta linia. Oczywiście to Już zapomniałem, jaki jest polski podtytuł tego filmu. Jezu. No, Resurrection jest zmartwychwstanie. Podrzucie, czat, podrzucie, bo ja też rzeczywiście, no mieszkając w Irlandii, niekoniecznie operuję polskimi tytułami, więc dajcie znać, jaki jest polski tytuł Obcy Alien Resurrection, czy jak tam rzeczywiście kto to... Ja już zapomniałem, jak on się nazywa, bo dawno go nie oglądałem w sumie. Więc ten film ten serial, przepraszam bardzo, jest umiejscowiony pomiędzy wydarzeniami z Obcy Przymierze, a pierwszą częścią tego. Dziękuję bardzo, Domino. Przebudzenie. Domino niezawodny porzuca, zresztą Szysza też jest jak najbardziej w punkt. Także dziękuję wam bardzo, że jesteście. Więc chciałbym zacząć może w ten sposób. Tutaj oczywiście to tak zwany prequel do tej całej serii, którą zapoczątkował Ridley Scott. I powiedz mi, czy to się kłóci z tym wszystkim, co widzieliśmy do tej pory, bo mamy firmę, oczywiście naszą ulubioną Weyland Yutani. Mamy kilka firm. To mamy kilka firm, jak najbardziej, ale firma Weyland Yutani wysyła swój statek, żeby właśnie dorwać te wszystkie jaja, te wszystkie I to z tego, co pamiętam, 60 lat przed akcją Obcy Ziemia. Tak. Tam było coś w tym designu. Chyba nawet 65, czyli zakładajmy, że koło 2060-2055 oni... I tutaj jest właśnie ciekawy motyw, wybacz, że ci przerywam, dawaj. ale właśnie mamy Prometeusza, który jest 2090 któryś tam rok, a mamy Obcy Ziemia, to był 2122 minus 65 lat, czyli ta misja została wysłana w kosmos, zanim zdarzył się Prometeusz. I mieli już cyborgi. Tutaj zaznaczam, mieli już cyborgi, bo nie sądzę, żeby jedna z głównych postaci, właśnie pan cyborg, dostał te wszczepy na statku, prawda? No więc... dokładnie.
To fajna rzecz. Jak do tego podchodzisz, że tak naprawdę to się trochę kłóci z tym, co Ridley Scott nam prezentował w Obcym 8 Pasażerze Nostromo. Ja wiem oczywiście, że potem był Romulus, gdzie to rzeczywiście ten Obcy 8 troszeczkę się wyprostował, ale jak do tego podchodzisz właśnie, że no tutaj mamy 2060-50 rok powiedzmy, to się dzieje przed Prometeuszem, a wiemy oczywiście, że Prometeusz jest w kanonie. Obcy kontra Predator jak najbardziej nie jest w kanonie, ale Prometeusz jest w kanonie, a tutaj dostajemy takie rzeczy i taka jest naprawdę technologia, której nie mamy tam, nie mamy. I jak do tego podchodzić, że rzeczywiście no troszeczkę zakłamują kurczę nam tą linię czasową. Inaczej, nie to, że zakłamują, tylko my po prostu nie mamy wystarczająco dużej ilości informacji, prawda? Ja na ten temat rozmawiałem z Galerianem na temat różnych teorii i tego typu rzeczy, ale bardziej chodzi o sam fakt, że my nie mamy jeszcze wystarczająco dużo informacji z przeszłości, żeby móc powiedzieć, czy to jest realistyczne, czy nie. Bo może na przykład w tym uniwersum konkretnym podróże kosmiczne zostały wynalezione, nie wiem, w 2040, prawda? Więc to też jest możliwe. Pamiętaj, że to zostało wysłane w podróż 65 lat, więc nie ma czegoś takiego jak... Znaczy ogółem nie przypominam sobie, żeby w uniwersum Obcego było coś takiego jak napęd międzygwiezdny, nadprzestrzeń z Gwiezdnych Wojen, czy coś w ten design. Dlatego właśnie niektóre misje trwają tak długo. Sama misja Covenant miała trwać bardzo długo. Tak. Bo oni tam do tej planety mieli lecieć chyba, żeby nie skłamać 150 lat, coś w ten design. To jest w ogóle jajo, nie? To jest... mówić dużo więcej, no ale dobra, mów no. Po prostu nie mamy wystarczająco dużej ilości informacji, żeby stwierdzić, czy tak naprawdę to jest fake, czy to jest zakłamanie rzeczywistości kanonicznej, czy to po prostu jest coś, co istnieje i tyle. Bo tyle, nie? Myślę, że oni mogą nam to na przykład w drugim sezonie wyjaśnić, z tego względu, że na przykład mnóstwo fanów dopytuje się, dowiaduje się, na przykład tak teraz odbije troszeczkę piłeczkę, ale tak na przykład jest z filmem Avengers Doomsday, tak, gdzie rzeczywiście mnóstwo fanów mówi, ale popatrzcie, ta scena po napisach nic nie dała, to się nie zmieniło tutaj i w tym momencie na przykład Kevin Feige powiedział, że wiele rzeczy właśnie zostaną wyprostowane z tego, co fani wiedzą, fani znają i tak dalej. Myślisz, że w drugim sezonie Obcego Ziemia możemy też dostać na zasadzie, popatrzcie, Screw z Lincolnem się wtedy dopierdzili do tego, dajmy im tutaj, niech mają, po prostu zrobimy to, wymienimy, wyprostujemy i pokażemy, że no gdzieś tam było oczko puszczone i w Prometeuszu już jednak w fabryce siedział oczko puszczone, no to jest dobry żart sytuacyjny, oczko puszczone. W Prometeuszu było to rzeczywiście ten samolot, ten statek z napędem międzygwiezdnym gdzieś tam już wiesz, był na kanale w ogóle w warsztacie i tak dalej. Co myślisz, czy mogą do tego podejść w ten sposób? Mam nadzieję, że w ten sposób zrobią albo zrobią jakiś leksykon na przykład, który po prostu pokaże, co było przed tym wszystkim. Ja ci dam przykład, z którym znowu rozmawiałem razem z Rafałem, nie? Nasze gdybanie na temat tego, czy Black Goo, czarna maź, prawda, z Prometeusza, czy ona stworzyła ksenomorfy, czy maź została zrobiona z ksenomorfów. Aha, no ponieważ jedyna informacja, którą posiadamy, to to, że maź zawiera DNA ksenomorfów. I tutaj mamy dwie gałęzie, prawda? I patrząc na to, co robił David w Covenancie, on starał się zrekonstruować z czarnej mazi i DNA człowieka owomorfy, czyli jaja. I do tej pory właśnie nie wiemy, czy to idzie w prawo, czy w lewo, czyli czy maź jest zrobiona z ksenomorfów, czy to maź robi z ksenomorfy, nie? Jedyne, co wiemy, że to jest broń masowego zniszczenia. I po prostu mamy za mało informacji, żeby cokolwiek gdybać. Są teorie i tylko możemy teoretyzować w tej sytuacji, prawda? Stasik podrzuca. Co wy macie do tego zakończenia? Oczko został z zombiakiem i tyle się cieszy, że nikt go nie rozdeptał. Replikanci dadzą sobie radę znowuż i tak dalej. Bez sensu w kolejnym sezonie. No pewnie rzeczywiście tak. Dobra, jeżeli chcesz, mogę ci wytłumaczyć, co nienawidzę w finale. To omówimy sobie za chwilę, to rzeczywiście no. My też spróbujemy jakąś chronologię tutaj rzeczywiście narzucić. Release oczko na prezydenta pewnie, że tak. Jeżeli chcecie, to ja pokażę coś, co ja zrobiłem tribute for oczko, nie? Dawaj, pokazuj tribute for oczko, dawaj. Czy ty możesz puszczać, udostępniać ekran, czy coś, ten design? Mogę udostępniać ekran. Czekaj, chyba ja też będę mógł share screen, tylko ciekawe, czy będzie słychać. Może dostaniemy jakiś komiksowy prequel o tym, jak załoga statku. To byłoby bardzo fajne. Udostępnić dźwięk z karty. Tak, poproszę. No zobaczymy. Może udostępniłem. Add to scene, proszę bardzo, mi się tutaj pokazuje. Jak najbardziej jest, okej.
Nie ma żadnych copyrightów i tak dalej, wszystko może być bezpłatne. Na moim nie wykazało mi żadnych copyrightów, żeby nie było. Bo to jest na moim kanale bez ukrycia, bez niczego, nie pokazało mi żadnych copyrightów. W ten sposób, że ty i ja jesteśmy na... Dobra, daj to na duży ekran w takim układzie, bo tam No. można. Jesteśmy tutaj, proszę O, bardzo, jakie fajne, nie? No. I szczerze powiedziawszy, robiąc to po prostu miałem haha, śmieszne, coś tam w tle, prawda? A okazało się, że to było wróżbiarstwo tego, jak zakończy się ten sezon w praktyce, nie? Więc enjoy. Oh, if only you could talk. To idealnie pasowało, prawda? I no cóż, takie Bardzo życie, rzeczywiście- prawda? bardzo się rzeczywiście zgrało. No ci, którzy znają to dokładnie. Baranek Sean, oczywiście, że Baranek Sean. Że na temat oczka się panie i panowie troszkę za chwilę więcej wypowiemy. I słuchaj, no wiem, że jesteś wielkim, zresztą nie jeden raz gadaliśmy na temat, jesteś wielkim, ogromnym fanem ksenomorfów. Jakbyś, powiedzmy, jak ci się podoba, zacznijmy może tego, jak go wygląda, tak zwany design. Jak ci się podoba ten nowy ksenomorf? I tutaj po prostu będę powtarzał to, co rozmawiałem z Rafałem, bo po premierze każdego odcinka my mieliśmy swoje tam gdybanie, nie? I tego typu rzeczy. Więc sytuacja wygląda w ten sposób. Mamy odcinek 3. Mamy najlepiej nakręconą autopsję. Nie autopsję. Operację na otwartym facehagerze, bo on był żywy. On był żywy, potem zmarł sobie. Widzimy pierwsze stadium ewolucji ksenomorfa. Zobaczyliśmy po raz pierwszy na żywo embrion. Ja byłem takie... Kurde, w końcu. Widzimy, jak wygląda jajko. Dla fanów, nie? Tak, to było mega fajne. I potem ten embrion został zaszczepiony do płucka brata Wendy. On nazywał się Hermit. Jak dobrze pamiętam. Zgadza się. I potem się urodził z tego płucka, tylko i wyłącznie płucka, co jest bardzo fajne, że ksenomorf nie potrzebuje całego ciała, potrzebuje tylko części, żeby się wykluć. I sytuacja wygląda w ten sposób. On wygląda znacznie inaczej i moja teoria jest taka, że ksenomorf może przejąć konkretne cechy charakterystyczne, nie konkretnie z DNA, ale na przykład z poziomu różnych chemikaliów w ciele. Na przykład... nie pamiętam, jak się nazywa chemicznie, pigmenty, które sprawiają, jaki mamy kolor skóry, prawda? Embrion nie miał dostępu do tych danych, miał tylko dostęp do płucka i właśnie dlatego tak wygląda. To jest moja teoria osobista na przykład, nie? A jak on wygląda? On wygląda ślicznie, on wygląda tak zwierzakowato, nie? On nie wygląda jak typowy ksenomorf, który ma wzbudzić w tobie strach. On jest taki bardziej brązowato-złotawy, nazwałbym to w ten sposób. I szczerze powiedziawszy, on bardzo pasuje do dżunglowego Kamo, prawda? Że on będzie potrafił się wtopić w otoczenie. To może być przypadek, ale to może być też część jakiegoś pewnego clue. Poza tym on wygląda prześlicznie i ja sam bym chciał mieć go jako zwierzaka i zazdroszczę Wendy, że go okiełznała. Ja mam tu jednego brązowego ksenomorfa. Też jest maszyna, co prawda, akurat jedząca i kubkająca i nie widziałem, jak wygląda jego embrion, ale domyślam się, że wiem, o co chodzi. Bo rzeczywiście on wygląda inaczej. Na przykład jak oglądałem to i mamy takiego malutkiego tego na początku, tego ksenomorfa, no to rzeczywiście to jest taki ciu, i aż mi się chciało, jak ta Wendy... Stary, jak ja obejrzałem trailer do odcinka 4, albo to był trailer do odcinka 4, to ja wychwyciłem screen, jak ten ksenomorf się uśmiecha. On był taki zajebisty, no nie wierzę. Ja się kurde tak cieszyłem i zrobiłem przeróbkę, jak on reklamuje pastę Colgate, nie? Ale to już na inny raz. Po prostu ten ksenomorf jest świetny. Jest dobrze. No i z tego co... To jest nie jedyny jak na razie, prawda, ksenomorf, bo chociaż ten drugi został... Tutaj troszeczkę zdradzę, panie i panowie, pojawia się jeszcze drugi, ale drugi został pojmany. Jako chestburster został pojmany w ostatnim odcinku. Wyskoczył sobie i nie wiemy, co się z nim stanie póki co. Znaczy, albo w ostatnim, albo przedostatnim, nie pamiętam. Nie, tak, w ostatnim narzucili na niego tę siatkę specjalną, która co prawda go nie skrzywdziła. A może końcówka przedostatniego odcinka? Jakoś tak. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania do Lincolna odnośnie serialu Obcy Ziemia, czy ogólnie odnośnie Obcego, to jak najbardziej teraz jest pora, żeby wrzucać je na czacie. I
No i tak naprawdę ten obcy, bo to już wiemy oczywiście po trzecim chociażby obcym, w którym to ksenomorf akurat nie powstał z człowieka, tylko on powstał tam z bawołu, czy jakiegoś tam rzeczywiście Mm. on wyglądał inaczej. I no tak jak mówiłeś, tutaj mamy akurat obcego z Pucka, panie i panowie, z Pucka, które rzeczywiście było potrzebne, było uszkodzone Tylko i i tak dalej. wyłącznie Pucko, co Tylko i jest wyłącznie, śmieszne właśnie. ale to w tym momencie pokazuje, jak, no my wiemy, że obcy się potrafią adaptować, tak, że one nie potrzebują powietrza, żeby oddychać. To naprawdę, czy wiesz może, czym się żywią obcy? Czy to było W kiedykolwiek jednym wyjaśnione? w jednym z komiksów było opisane to w ten sposób, że one potrafią przerabiać każdą materię w jakieś tam swoje pożywienie. To Aha. jest, ale to już jest chyba poza kanonem, więc powiem tak, kanon growy mówi, że chestburstery potrafią jeść koty, żeby rosnąć. Inne komiksy mówią, że potrafią jeść metal i syntezować z tego jakieś tam swoje pożywienie, O, zamieniać proszę. materię w pożywienie. Po prostu jest sporo rzeczy niekanonicznych, które ze sobą się gryzą, nie mamy jeszcze oficjalnej wersji. O. No to może rzeczywiście dostaniemy kiedyś taką informację, bo na przykład w jednym z filmów Ridleya Scotta dowiedzieliśmy się, jak patrzy, jak to wygląda rzeczywiście ksenomorf. To było chyba bodajże nie w Prometeuszu, w Przymierzu, w Covenant. To było rzeczywiście... W sumie tak myśląc, No, obcy Romulus, mamy nowego, tak nazwijmy, kolegę ksenomorficznego, tego dużego, białego, wiesz o kogo mi chodzi. tak. On swoją tą ssawkę wpierdzielał swoją matkę, że tak się wyrażę, nie? No tak. To może to jest jakieś nawiązanie właśnie, że ksenomorfy potrzebują organicznej materii, żeby rosnąć. To może być taki wink-wink, że wiesz. Ale na przykład nie zostało to pokazane właśnie w Alien Earth, jak ten mały rosnął. Nie było pokazane nic w praktyce, więc no musimy czekać. Ale to może być po prostu takie skinięcie głową w to, że w tym uniwersum, w kanonicznym uniwersum ksenomorfy żywią się materią organiczną. Aha, no to na potrzeby dzisiejszego... Trzeba odcinka łączyć taką jakoś przyjmiemy. kropki, Tak, żeby tak. gdybać, nie? Tutaj po prostu zmuszają nas do myślenia. Taką przyjmiemy tezę. Ja, panie i panowie, przypomnę, że dzisiaj wraz z Lincolnem, do którego link, panie i panowie, jest w opisie. Możecie kliknąć i zobaczyć. Ty masz kanał z grami, tak? Z tego, co pamiętam. Tak. Możecie kliknąć i śmigać. Jest w opisie, możecie zobaczyć. I gadamy sobie, rozmawiamy dzisiaj o serialu Obcy Ziemia. Jak najbardziej będziemy zdradzać wszystko. To są pytania do ciebie. Szysza pyta, drogi Lincolnie, jaka jest twoja ulubiona i najgorsza część Obcego? Ulubiona, Ostateczne starcie, najmniej ulubiona, Obcy 3 wersja podstawowa. Dobrze, to może wyjaśnij jeszcze tym pewnie, bo może jest tutaj z jedna osoba, bo jest nas w sumie w momencie 20 osób na czacie. Dziękuję bardzo. Wyjaśnij, czym jest wersja podstawowa Obcego 3. Więc tak, to co mamy na Disney Plusie, to jest wersja podstawowa Obcego. Obcy 3 powinien wyjść tylko i wyłącznie jako tak zwana wersja reżyserska, która po prostu daje znacznie więcej kontekstu, znacznie więcej rzeczy, które sprawiają, że ten film ma ręce i nogi. Dlatego jeżeli chcecie obejrzeć Obcego 3, unikajcie w tej sytuacji Disney Plusa, znajdźcie sobie legalną kopię właśnie wersji reżyserskiej. To będzie trudne, ale będzie warte zachodu. Aha. Ja mam taką na DVD, powiem ci na przykład, że jak oglądaliśmy z moją Obcego, z moją córką, no to mówi, tata, oglądamy, ja mówię, tak, ale słuchaj, nie włączę ci trójki właśnie tej wersji, że to powiem, bardzo producenckiej. słusznie. Mówię, tylko włączę ci tę wersję właśnie reżyserską. Oczywiście David Fincher reżyserował, tam się studio panu i panowie wcinało, bardzo pozmieniali brzydko film, on powiedzmy ten film, że tak powiem, wydziedziczył. No i obejrzeliśmy, no i kiedy oglądamy ten film, mówię, Maja, tego nie ma. On mówi, przecież to tato, to bez sensu jest ten film. Ja mówię, no widzisz, tak, studio czasami rzeczywiście potrafi namieszać. Jojko pisze, że Wendy i Xenomorph to jak Mando i Grogu. No, potwierdzam. Coś w tym rzeczywiście jest. Ja rozwinę potem ten temat, żeby nie było. Dobrze. A tutaj Sasik się odnosi do tego właśnie Xenomorfa, że zdecydowanie zawsze lepszy facet w kostiumie niż w komputerze. To mnie, powiem ci, bardzo zaskoczyło przy okazji tego odcinka, bo wiem oczywiście, że ten Xenomorph tutaj był zrobiony fizycznie, oczywiście gdzie mógł być zrobiony fizycznie, i to był właśnie aktor w kostiumie i aż nie mogę uwierzyć, że tak dobrze to było zrobione. Bo pamiętam, kiedy przy okazji pierwszej części, ale to było, wiadomo, lata 70., więc to było tak dawno temu, że tylko i wyłącznie Skruch pamięta, kiedy to było. Słuchajcie, jestem tak stary, że pamiętam Święta bez Kevina na Polsacie, to ja trzymałem Marley Rodowicz do chrztu, a Mojżesz mi wisi piątkę, że Ridley Scott powiedział, nie możemy pokazać Xenomorfa w jakimś tam, powiedzmy, otwartym pomieszczeniu, bo to będzie widać, że to jest facet w gumowym stroju. A tutaj mamy w pełnej okazałości tego faceta w gumowym stroju. Tak, nie mówię o tobie, ty mój Xenomorfie, śpij sobie. I tego tak naprawdę nie widać. Jak ty podchodzisz do tego, że dostaliśmy efekty praktyczne, a nie tak zwane CGI, czyli komputerowo generowane? Efekty praktyczne z magią edycji, tyle mogę powiedzieć.
Dobre cieniowanie, dobrze nałożone luty, dobre po prostu nie tyle co wykadrowanie, ale też nałożenie różnych kolorów. To sprawia, że po prostu nawet facet w kostiumie wygląda realistycznie. Mhm. Magia edycji. Dobra edycja była w tej sytuacji. Okej, no to dobrze. Tutaj jest jeszcze pytanie od Domino. Ja mam pytanie, co Lincoln sądzi o tym, że w uniwersum obcego Jesus jest kosmitą i kosmici nam nie dali technologii, bo został źle potraktowany. Zajebista Super, teoria, super, uwielbiam to. Znaczy to dobre. nawet nie jest teoria, to jest fakt. To jest fakt, bo w tym uniwersum no Jezus był inżynierem. Ale bardzo dobre to jest. Mnie się to nie dziwi, nie? Dlatego i moim zdaniem Mhm. jak była sytuacja, że nie pamiętam, kiedy tam w dziennikach było napisane, że inżynierowie mieli lecieć nas rozwalić za pomocą czarnej mazi. Nie pamiętam, kiedy to było, ale pomyśl o tym w tej sytuacji, że przez to, że ukrzyżowali jednego z nich, właśnie oni chcieli zabić całą rasę ludzką. Więc jak najbardziej Piękne, panowie- piękne. To się tak fajnie klei, że szok. To jest jedna z niewielu rzeczy, która w tych uniwersum się klei. No i ta maź rzeczywiście. Słuchaj, Mhm. jak skoro mówimy właśnie o tym, jak co, gdzie, jak wygląda, to może właśnie to co było już zajawione, wiesz, może troszeczkę pomówimy o Mr. Eye, o Panu Oczku. On ma swoją naukową nazwę. Czekaj, znajdę ją, bo nie Dawaj, no. uczyłem się jej Słuchaj, nigdy, nie? spodziewałem się, że akurat kto jak to, ale ty musisz znać i będziesz wiedzieć, jak się oczko Alien nazywa. R. To jest Trypanochocilla ocellus. A teraz powtórz to 3 razy szybciej. O, nie Dobry- będę nawet dobry próbował, jest. ale Słuchajcie. oczko, kurde, skradło show. To, W skrócie tutaj chrzanić ksenomorfa. Tiokulus, Oczko! Tiokulus, oczko niech rzeczywiście będzie. Nawet widziałem, że oficjalne na Oczko. Twitterze oficjalne konto Asha Williamsa z Evil Dead wrzuciło właśnie przeróbki zdjęcia oczkiem. Słuchaj, Oczko. dobra, czy oczko ci się podoba? Co myślisz Tak, na temat tego? tak. Oczko wygrało sezon, naprawdę. Jak byłem podjarany tym, że widziałem embriona, jak byłem podjarany tym, że nowy podgatunek ksenomorfa, inne kolory, w ogóle, wszystko pięknie, ładnie. Oczko kradnie show. Oczko is the man. Nieważne, czy to jest coś poważnego, czy coś komediowego. Oczko jest sercem tego sezonu, tego serialu. I cieszę się, że Oczko przetrwało i zrobiło żeby nie skłamać teraz, to był mąż pani doktor. Zrobiło z niego zombiaka. I cieszę się, że Oczko przetrwało i będzie żyło dalej jako właśnie ta osoba. Zobaczymy, jak to potem będzie, bo widzieliśmy w odcinku 5, że ono potrafi kontrolować ciało do takiego stopnia, że może walczyć, prawda? Ale niezbyt może rozmawiać, bo jak przejęło jednego z tych crewmate'ów, to jedyne, co mogło robić, to czy to jest ten design, prawda? Może z czasem Oczko nauczy się mówić. Może. Słuchaj, Oby. widzę, że ponoć mnie słabo słychać, więc ja tutaj muszę zobaczyć, co tutaj się, panie i panowie, dzieje. Podgłośnij się po prostu. Nie, no już mam tutaj maksa mam zrobionego. Możliwe, że tutaj pies mi po prostu leży na kablu i w tym momencie rzeczywiście jest Nie sądzę, żeby to było to. słabo. Popatrzmy, background noise reduction, auto gain control recommended, no to wszystko jest teoretycznie. A jaki masz suwak na maksa? Tak, na maksa. Zobaczymy, może teraz będzie lepiej, może coś się rzeczywiście poprawiło, panie i panowie, a może po prostu bliżej paszczy wezmę i to wszystko. Ja mówię, no to Bliżej jest, paszczy. Jeżeli chcesz zwiększyć głośność, mikrofon bliżej paszczy. mikrofon bliżej i już jesteśmy. Słuchaj, a No. jak podchodzisz do oczka, zresztą do T-Oculusa, tutaj ładnie wrzucili nam widzowie, jaką on odgrywa rolę, bo właśnie nawiążę do tej sceny, o której mówiłeś, że on tam kontroluje jednego z załogantów i uwaga, panie i panowie, zdradzamy ważną, przynajmniej ja zdradzam ważną część serialu, zaczyna się napieprzać, zaczyna się bić z ksenomorfem. Jakby to byli naturalni przeciwnicy o Tak, tym. dokładnie. Obcy kontra Tak. predator, oczko kontra... I widać, że to Ksenomorf. oczko jest dużo bardziej, oczko jest jest inteligentne, bo widać nawet w tej scenie, kiedy jeden z androidów, od tego przejdziemy za chwilę, ale tak mówię, troszkę skaczemy, kiedy ten wchodzi do tego, powiedzmy, laboratorium, to Bum. oczko, które wtedy kontroluje owieczkę, czy tam baranka, Tak. jest w stanie zrobić pewne Przestraszyć rzeczy. go. Tak, przestraszyć go, bo ono wie, że on wtedy wejdzie, że chce zamknąć drzwi i będzie, no on powiedzmy, tak w szachach 3 ruchy naprzód już zna, więc jest jak najbardziej super inteligentny. Więc jakie jest twoje podejście do oczka, bo chyba więcej informacji na temat tego, że jest oczko i że nie lubi za bardzo ksenomorfa, nie mamy.
Oczko jest inteligentne i potwierdziło to nie tylko tym, że w praktyce zbejtowało jednego z androidów, żeby został zjedzony przez muchy, bo to był odcinek pod tytułem Mucha, jak dobrze pamiętam. Ale, tutaj jest jedno wielkie ale, w odcinku 7, kiedy owca się zesrała, tutaj nie bójmy się tego słowa, owca się zesrała, ona za pomocą swoich kopytek i dosłownego gówna przekazała kolejne części liczby pi, więc oczko wie, co to jest pi, więc to musi być coś inteligentnego, prawda? Więc tutaj nie ma nic do gadania, a jeżeli chodzi o teorię, że to są naturalni przeciwnicy, możemy to zostawić na instynkt, ewentualnie właśnie jest coś, o czym jeszcze nie wiemy. Czyli na przykład rzeczywiście oczko i ksenomorfy tak naprawdę żyją na jednej i tej samej planecie i są swoimi naturalnymi przeciwnikami, prawda? I to może być właśnie takie coś. Może to też jest powód, dla którego właśnie oczko nie może przyjąć ksenomorfa. No że właśnie ksenomorf jest naturalnym drapieżnikiem oczka, ponieważ ksenomorf jest jedynym organizmem, którego oczko nie może przejąć. A czy my dużo wiemy, gdybania. Czy było kiedykolwiek podane w tym serialu, bo ja nie zwróciłem na to uwagę, ale mi się wydaje, że nie. Z jakiej planety? Skąd właśnie mamy... Nie mamy oni żadnych są? informacji na ten temat. Czyli nie ma żadnej LV426 i tak dalej, i tak dalej. Mm-mm. Tylko wiemy, że Weyland-Yutani, bo to jest Tak. akurat, panie i panowie, sytuacja jest taka, że, bo tutaj widzę, że Adalet się włączyła i nie widziałem serialu, czy warto obejrzeć, zaraz ci odpowiem, ale mamy kilka, bodajże 5 korporacji, które rządzą światem. No, niedaleko tak naprawdę nam do tego, tylko ja aż czekałem, aż powiedzą, że jedna z tych korporacji to jest Umbrella, wtedy byłoby już po prostu rewelacja. Okazało się, że Amazon. Amazon, dokładnie. Kolejne uniwersum i rzeczywiście tak to jest, ale no skoro oni tam, jak już uzgodniliśmy wcześniej, przed Prometeuszem zostali wysłani na tę konkretną planetę, inaczej, może na konkretną planetę, no bo rzeczywiście... Moim zdaniem to była bardziej misja. Macie lecieć, co znajdziecie, przywieźcie. Coś w ten design. Ale że komputer z androidem skanuje, znaczy tutaj z cyborgiem, bo on mimo wszystko, że odpoczywał, to on odpoczywał znacznie rzadziej przez to właśnie, że jest cyborgiem. Tak. I właśnie skanujcie, przywieźcie, co znajdziecie, nie? Bo moim zdaniem to była jedna z takich pierwszych misji wysłane przez Yutani Corporation, bo wtedy, żeby nie skłamać, to jeszcze było Yutani Corporation, a nie Weyland-Yutani Corporation. Tak, to nawiązanie jest do tego, jedna właśnie pani Yutani mówi, że moja babcia bardzo na to polegała, mówi do tego cyborga oczywiście. Tak. I moim zdaniem właśnie tutaj oni zostali wysłani jako psy. Po prostu, co wy wyszycie, znajdźcie, przywieźcie. I po prostu mieli na tym statku technologię, żeby właśnie móc skanować rzeczy, jakiekolwiek sygnały itp. itd. Ja właśnie zastanawiam się, skąd oni wzięli jaja obcego. Jajo i jaja, bo tam było ich więcej. Chyba 4 jaja wzięli chyba. Tak? Coś w ten design, nie? I skąd oni je wzięli. I teraz mamy tutaj kolejne rozgałęzienie. Czy oni znaleźli LV426 i tam od tych z statku inżynierów, czy to może znaleźli planetę, która nazywa się... nie, w sumie nie mogli, bo to jeszcze nie było ten okres. Czyli możemy wykluczyć Davida. Czyli znaleźli jaja przed Davidem, który je wynalazł, więc tutaj możemy już wykluczyć to, że David jest prawomocnym stwórcą ksenomorfów. No tak, bo oni, jeżeli weźmiemy to w ten sposób, to oni już w momencie wracają, tak? Oni już wracają? Tak, wracają. Oni wracają i ten powrót trwa 65 lat. Czyli cała misja trwa 65. No to w takim układzie oni wyruszyli koło, powiedzmy, circa about 50-60 rok, no to trzeba jak najbardziej jakieś, powiedzmy, 40 lat przed Davidem, także rzeczywiście to jest dużo wcześniej. Jestem ciekaw na przykład, że może jakiś tam, powiedzmy, ksenomorf. Czekaj, zresztą zerknę jedną rzecz. Tak, jestem ciekaw. Sprawdź, tutaj popatrzę, bo rzeczywiście coś się pojawiło. Adalet, to zależy, czy jesteś fanką obcego. Jeżeli jesteś fanką ksenomorfów i ogólnie tego uniwersum, czyli obcy, predator, łowca androidów, żołnierz kosmosu i tak dalej, to według mnie jak najbardziej warto obejrzeć, bo nie jest źle. Czy jest super, no to rzeczywiście o tym się za chwilę się powiemy. Mam informację. Dariusz Kowrysa, stwór bez oczu i stwór złożony z samego oka. To nie ma mowy o pokoju. W teorii bez oczu, ponieważ można zerknąć, iż ksenomorfy mają tak jakby oczodoły, więc... Ale to zależy od którego. Jeszcze Stasi dorzuca, serial Oczko, to byłoby coś. Serial o originie Oczka. O Boże, oglądałbym.
To jest świetne. Dobra. Też bym szarpał, bym jak Rekioszynkę. Słucham cię. Sytuacja wygląda w ten sposób, że przed Alien Earth, czyli przed tym jak samolot, statek rozbija się w tym Megacity, jest 16-letnie okno od wydarzeń z Covenanta, więc w teorii mogli coś znaleźć, ale to muszę jeszcze sprawdzić dokładnie, bo nie pamiętam ile lat po wyleceniu z Ziemi oni znaleźli tą planetę Paradise, na której byli inżynierowie, nie? Będę musiał na to zerknąć. Dobrze, powiem ci tak, nie mówmy o Alien Covenant, bo jak słuchajcie, panie, panowie, ja wiecie, że jestem cięty na Ridleya Scotta, bo nie jestem wielkim fanem tego, co robi z ksenomorfami i kiedy gdzieś z rok temu powiedział, że on już nie będzie więcej robił nic, jeżeli chodzi o ksenomorfy, obcego, on już swoje zrobił, tak? On już dał podwaliny w porządku, mimo że akurat był kierownikiem, producentem wykonawczym przy okazji serialu Obcy Ziemia, no to potem jak 3 tygodnie temu usłyszałem, że w jednym z wywiadów dla Variety powiedział, że on już nie będzie zrobił obcego, ale jeżeli przyjdzie mu do głowy jakiś fajny pomysł na film o obcym, to on jeszcze bardzo chętnie to zrobi. To ja mówię, człowieku, daj se siana. Rzeczywiście dałeś już nam jednego z najstraszniejszych potworasów w dziejach światowej kinematografii. Odpuść sobie. Nie odcinaj kuponu, bo o ile według mnie Prometeusz jest w porządku, no to Przymierze to już jest delikatnie mówiąc degrangolada taka, że szkoda gadać. No ale to już jest rzeczywiście insza inszość, jak mawia kabaret. No więc dobrze, więc mamy oczko, które no, dowiemy się, czym jest, no, ale chociażby na przykład z drugiej strony pomyślcie, aby oczko opanowało Predatora i walka, chociaż Predator sam sobie poradzi spokojnie z obcym bez pomocy oczka, więc rzeczywiście nie ma jakiejś potrzeby. Mamy oczko, które tam właśnie chce to robić, a powiedz mi, jak podchodzisz do tego konceptu naszych głównych bohaterów? Bo Hybrydy. Tak, trzeba wam wiedzieć, panie i panowie, że to nie są właśnie cyborgi, to nie są androidy tylko i wyłącznie, to są osoby ważne, dzieci, które były śmiertelnie chore. No i powiedzmy właśnie jedna z firm, ten jeden rzeczywiście bakłażan, bo on strasznym jest łososiem, strasznym kretynem jest, przynajmniej według mojego mniemania, stwierdza, że możemy przenieść ich świadomość w ciała właśnie syntetyczne, że tak powiem. Więc to są hybrydy, tak? No tutaj ciała, które są oczywiście szybciej, może jeszcze sekundkę zobaczę, bo mi coś tutaj puka. No problemu, take your time. No po prostu się szukali psa, nie wiadomo gdzie się nasz facehugger podziewał. I oni są oczywiście szybsi, mocniejsi, inteligentniejsi i tak dalej, chociażby Wendy jest w stanie nauczyć się powiedzmy w ten sposób języka ksenomorfu, tak? Jest w stanie się porozumiewać i sprawić niemalże, że ten ksenomorf jest jej pieskiem, ale jak ty podchodzisz na razie ogólnikowo do tych postaci? Co o nich myślisz? Jeżeli chodzi o same hybrydy, to widać, że to są po prostu dzieci w ciałach dorosłych, które w międzyczasie przeżywają takie traumy, że są zmuszone do bycia dorosłymi, nie? Chociaż bardzo kiepsko im to wychodzi. Patrzę tutaj na ciebie, mój hinduski kolego. To jest coś innego. To jest zupełnie inna liga, ale patrząc na to, co robi Wendy, jak ona podejmuje niektóre decyzje, jak ona staje na swoim, to jest taki okres buntu, można powiedzieć, w pewnym momencie, nie? Ale potem ona staje za swoimi, to już taka przywódczyni rebelii. Więc to jest glow up i to bardzo mocne. A jeżeli chodzi o resztę, to niezbyt wpadli mi w pamięć właśnie, bo jakie są cechy charakterystyczne wszystkich, nie? Mamy sobie dziewczynkę, która uroiła sobie, że jest w ciąży przez to, że oczko chciało ją ten teges. Mamy właśnie kolegę Hindusa, który miał kogoś zabić po to, żeby wyprodukować kolejnego obcego, który wciągnął w intrygę innego swojego kolegę, który tak naprawdę nie miał żadnego highlightu w całym serialu. I co dalej? Slighty się nazywał, tak. Tak, poza tym chyba się myślał, że się zeszczał, kiedy byli na statku w odcinku 2, ale to jeden szczegół. Kiedy spotkali pana cyborga, on nazywał się Marlow, Morrow, tak, Morrow. Jego się wcielił Babu Kisej. Tak, że chyba się wtedy zeszczał. I kogo mamy jeszcze? Mamy panią, która była zazdrosna o Wendy, więc to był jej clue. I co my tam jeszcze mamy? I mamy pana, który został zjedzony przez muchy. To chyba wymieniłem wszystkich.
I rzeczywiście Więc najbardziej wyskoczyła Wendy naprzód, a reszta to po prostu takie background characters mocno, no. ja tylko, panie i panowie, wiecie, że dokładnie, że ja jestem chyba ostatni do tego, żeby oceniać fryzury, ale powiem, że u 99% mężczyzn grzywka to jest bardzo zły pomysł i zdecydowanie u Wendy grzywka to też nie jest najlepszy pomysł, no ale dobra, ja wiem, że to miało być tak, Ojej, bo ona ojej. miała się w pewien sposób stereotypowo kojarzyć. Mm, Jej postać rzeczywiście w porównaniu do innych bardzo szybko się rozwija, wiesz? Tak się zastanawiałem, czy to dlatego, że ona była pierwsza, czy dlatego, że była taki, powiedzmy, że była dużo bardziej inteligentna, bo mamy ją tak samo jak ich. Oczywiście na początku jest totalnie zagubiona, nie wie co jest. Patrz, ja jestem 10-latką w ciele tam powiedzmy 30-latki, co się tutaj dzieje. Oczywiście mnóstwo rzeczy odeszło, prawda? Jak powiedzmy tam jakiś głód i tak dalej, tam muszą się tam powiedzmy co jakiś czas naładować z powrotem i tak dalej, ale później tak, ona jest nagle, robi się super inteligentna, świetnie walczy, jest w stanie opanować język eksenomorfów, a tutaj niekoniecznie. Na przykład, jak mówiłeś, wspomniałeś naszego pana Hindusa, Slightly, no i rzeczywiście jego kolega, czyli Smee, no i oni rzeczywiście wyglądają cały czas jak dzieci zagubione, które po prostu ktoś wszedł do piaskownicy i podpierdzieli im łopatkę. I oni cały czas, nawet widzę, jak tam, wiesz, stoją, gadają i nie będzie, albo ja rozumiem oczywiście, że to jest bardzo w miarę fajnie zagrane, ale sam koncept tych postaci jest bardzo nierówny i potem dochodzi do ostatniego odcinka, kiedy nagle są wszyscy wow, jesteśmy wszyscy napakowani, wszyscy dajemy radę, ja wiem dokładnie, co mam zrobić i po prostu zaczyna się jazda. Bardzo nierówno, bardzo dziwnie, to może nie byłoby dobre adekwatne słowo, ale bardzo nieproporcjonalnie te postacie zostały napisane, wiesz? Tak mi się Jedne wydaje. dostały bardziej, drugie dostały mniej, może to w drugim sezonie coś da, chociaż jeden już nie żyje, nie? Zobaczymy, no zobaczymy. Tutaj Jojko podrzucił, że Wendy wygląda jak bohaterka filmu Amelia. Mm. Rzeczywiście coś w tym jest. Wiktor, do Kirsza jeszcze podejdę, bo ja do Timothy'ego Oli Fantastycznego mam wiele rzeczy do powiedzenia, bo po prostu nie chodzi o samą postać, chodzi rzeczywiście o coś innego. I powiem tylko jedną rzecz, zanim pójdziemy dalej, nie? Jeżeli chodzi o samego Covenanta, prawda? Misja wystartowała w 2104. Oni lecieli przez jakieś, żeby ci teraz nie składać, 5 miesięcy na 7 lat i 5 miesięcy przed oryginalnym celem. Oni zatrzymali się na Paradise. Czyli w teorii można powiedzieć, że odległość dla Covenant pomiędzy Ziemią a Paradise jest to około 7 miesięcy, więc możemy stricte założyć, że nasza grupa poszukiwawcza mogła znaleźć te jaja na Paradise. Okej. Po tym, co się stało z tym... Jak on się nazywał? Z Davidem. Chociaż on wkładał embriony tam, gdzie były embriony ludzkie. No tak, ale może tam coś zostało, o tak. Ale jak weźmiesz w ten sposób, oni w Covenancie, czyli w Przymierzu, oni lecili całkowicie w inną planetę i dopiero usłyszeli tam przypadkowo jakiś sygnał. Tak. Jeżeli by już Yutani miała informację, że na tej Paradise są rzeczy, bo powiedzmy załoga z filmu, serialu Alien Earth je zgarnęła, to oni tam by lecieli od razu prosto, mi się wydaje, co nie? Prawda, jednak inaczej. Jak szybko transportowana jest informacja w przestrzeni kosmicznej? Tutaj zakładam stricte samą fizykę, z prędkością światła, nie? No tak. W teorii, patrząc na to, jaki tam jest dystans, nie? itp., to jest już science fiction. Moim zdaniem nie zdążyliby, patrząc stricte na prawa fizyki, przekazać tej informacji, bo oni nie mają bezpośredniego kontaktu. Idealny przykład. Zamiast kontaktować się z Ziemią, prawda? W 8 pasażerze Nostromo pytają się o opinię matki, komputera, tak. bo nie mają opcji sprawdzenia tego, nie? I po to mają ten protokół. Znaleźli sygnał, mają obowiązek sprawdzić, bo nie mają jak się skontaktować. To można w ten sposób rozumowanie iść. No pewnie tak. Ja tutaj akurat odnośnie kosmosu i komunikowania się pewnie powinien sprawdzić mojego syna, bo on tutaj jest alfą i omegą jak dla mnie. Ale rzeczywiście, no możliwe, że tak to jakoś było potraktowane. Tutaj w ogóle jeszcze Timothy Olyphant przypomina mi androida z Ghost in the Shell. No może rzeczywiście coś tak.
coś tak jest. No ale trzeba powiedzieć, że Sydney Chandler oczywiście w roli Wendy, postać pierwszoplanowa, jej brat Joe Hermit tutaj też jest bardzo rzeczywiście jest ważną postacią. Zresztą też jest tutaj dużo jest akurat w miarę interesujących osobowości w tymże filmie, serialu Wróć. Timothy Olyphant wciera się w rolę Kersha. To już wspomnieliście wcześniej, pamiętam. Siwowłosy android? Stary, jak ja go zobaczyłem, to po prostu z całej siły próbowałem się powstrzymać, żeby się nie roześmiać. On prostu- wygląda futurystycznie. On wygląda dla mnie jak skrzyżowanie Leslie'ego Nielsena, nie wiem z czym, z muszlą klozetową. Stary, jak ja z zobaczyłem, Prince'em. możliwe, jak ja zobaczyłem, jak on wygląda, jak ma tą beznadziejnie założoną perukę, że to po prostu jest koszmar. Potem oczywiście dowiadujemy się, uwaga, zdradzamy po raz wtóry Pawle, że Kersh jest syntetykiem, że tak powiem. On nie jest hybrydą, on jest powiedzmy tam androidem, cyborgiem, czymś On takim, jest z powiedzmy, czystej krwi syntem. tak jak był Bishop między innymi w drugiej części. W drugiej i w trzeciej części, przypomnę, bo tam też się pojawiał się Bishop. I rzeczywiście jego postać, no to jest cyborg, syntetyk, przepraszam bardzo, który ma zadanie przez firmę przyznane, ale potem się okazuje, że on ma swoją własną rozgrywkę, gra swoje. I powiedz mi, czy Kersh tak naprawdę stwierdził, to on jednak nie pomoże Boy Wonderowi, tam Boy Cavalier, jak tam zwał, tak zwał, temu facetowi, który mu płacił, czy on postanowił, to ja sprzedam swoje usługi Wayland Yutani, czy on jednak stwierdził, tak jak między innymi David Moim zdaniem to jest stwierdził, protokół to jest- David to- 3.0. tak, To jest David właśnie- to 3.0. robimy tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak I myślisz? pamiętaj, że to jest syntetyk od właśnie Boy Cavalira, czyli jego Z jego firmy, a nie Wayland Yutani, więc nie wiem, jaka jest różnica pomiędzy konkretnymi syntetykami obu firm, jednak zakładam, że na przykład te od Boya Cavalira, w szczególności dwa syntetyki, które były obok niego, czyli Kersh i ten łysy typek, nie pamiętam jego imienia, po prostu mnie wkurzał. Atom Ames. Tutaj właśnie mam Tak, otwartą on mnie IMDb. wkurzał, po prostu chcę o nim zapomnieć. Dobrze, że został spetryfikowany. Moim zdaniem te synty miały wolną wolę w pewnym sensie. Miały wytyczne, ale te wytyczne nie były protokołami, tylko byłoby fajnie, jeżeli. Moim zdaniem one mają wolną wolę. Czyli można powiedzieć, że 3 prawa robotyki na przykład, powiedzmy, ich nie dotyczą. Nie trzymają się ich. W szczególności najłatwiej to było zauważyć, kiedy właśnie ten łysy zachowywał się jak typowy biznesmen. On zwolnił męża doktorki Tak. bez żadnego zawahania, z czystym założeniem. Dobrze, to poproszę, wyjdź z biura, nie? I Zero-jedynkowo. można było pomyśleć, że to jest synt, ale nikt nie pomyślał, że to jest synt, ponieważ to było stricte biznesowe zachowanie. On odegrał rolę typowego biznesmena prawej ręki Boy Cavaliera idealnie. Tutaj nie można było powiedzieć, że to jest synt, a na samym końcu okazuje się, że to jest synt. Moim zdaniem to, co robi Kersh, wskazuje właśnie na to, że prawa robotyki, jak i brak jakichkolwiek protokołów w ich oprogramowaniu nie istnieje. Oni mają wolną wolę i tylko wytyczne byłoby fajnie, jeżeli. I tyle. I co jest fajne moim zdaniem, bo to daje to, jak i hybrydy, daje podwaliny do tego, co się dzieje w 4. części Obcego, czyli roboty stworzone przez roboty, żeby chronić ludzkość. W ten sposób To ja tak połączyłem te kropki, nie? I w przyszłości może się okazać właśnie, że te dwie rzeczy są ze sobą jakoś połączone, nie? To może być śmieszne. Zobaczymy, jak to będzie, ale niektóre kropki łączą się po prostu za dobrze w niektórych sytuacjach, prawda? Bo tak na dobrą sprawę wszyscy z tych głównych oczywiście postaci, bo nawet pan doktor, o którym mówiliśmy już w tym momencie, że tam został zaoczkowany, też Franki, zostaw moją klawiaturę w porządku. Czekaj, bo mi klawiaturę przesuwa głośniki. Ksenomorfię klawiaturę, Ona dobrze. śpi, coś jej śni, wiesz? Czekaj, położę rękę na nosie, niech ma mój zapach. Nie. Uspokoi. Pod łapę. Tak, niech się uspokoi, jest w porządku. Więc rzeczywiście oni się wszyscy są. No ja powiem ci tak, Timothy'ego Olyphantastycznego ja nie kupuję inaczej. No ja nie jestem fanem tego aktora już od czasu, kiedy go widziałem w Szklanej Pułapce 4. Rzeczywiście jak tam była później, rzeczywiście po drodze był jeszcze Hitman, który był totalnym nieporozumieniem jak dla mnie.
ale ogólnie nie jestem fanem tego aktora i tutaj też mnie nie przekonał, bo byłem ciekaw, co z tego wyjdzie. Wiesz, tutaj mamy jedną ze scen, kiedy nasz, jak mówiłeś wcześniej, hinduski przyjaciel, a właściwie hinduski my friend powinien powiedzieć, tam Duski, my friend. kontaktuje się właśnie z Morrowem, z tym cyborgiem od Weyland-Yutani i Kirsch to wszystko widzi. On ma podgląd w komunikację, bo rzeczywiście ważne jest, panie i panowie, żebyście wiedzieli, że firma nawet widzi dokładnie to, co widzą nasze syntetyki. Mają takie, aczkolwiek ja nie byłem bardzo zadowolony z tego, jak to wygląda, bo to jest tak po prostu takie 2 kółka są zrobione i to wszystko. I akurat to mnie nie specjalnie przekonało, no ale rozumiem, że rzeczywiście powiedzmy w tych oczach są kamery i to jest w ten sposób zrobione, ale sama postać, no dwuznaczna jest, co by tutaj nie mówić, prawda? Bo z jednej strony, a co wyjdzie z tego, gdy ten rzeczywiście facehugger będzie na tej twarzy? A może jednak to? No niekoniecznie jestem przekonany, a na końcu właśnie Wendy i cała jej paczka Piotrusia Pana sprowadzają ich wszystkich do jednego mianownika. Wrzucają ich do jednej celi i mówią, no dobra, nie ma znaczenia, bo w tej celi pojawia się oczywiście i Boy Wonder, i są nasze dwa roboty i właśnie jest 3, powinien powiedzieć, bo Morrow Nie ma znaczenia, my pojawia. przejmujemy kontrolę. Dokładnie. I tak to rzeczywiście potraktowano. I słuchaj, bo tutaj zaraz panie i panowie odpowiem na pytanie, bo kilka się rzeczywiście pojawiło. Na Także spokojnie. jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na temat serialu, na temat obcego, to piszcie. A ja tylko przypomnę, bo dołączyły do nas nowe osoby, że jak najbardziej, panie i panowie, dzisiaj wspólnie z Lincolnem, który jest tutaj, nie z tej strony. Dzień dobry. Z tej strony omawiamy sobie serial Obcy Ziemia i jesteśmy dzisiaj obecni na Kiku, Facebooku, LinkedIn, na 2 kanałach na YouTubie, na Twitchu, Twitterze i w tym momencie widzę, że nas oglądacie na 2 kanałach na YouTubie, na Twitchu i na Twitterze, a także na Facebooku, także bardzo mnie to rzeczywiście cieszy. Dajcie tam łapę, suba, chociaż nie, no suba się nie daje na Kiku, a nie Twitterze, obserwacje, czy co tam się dzieje, dokładnie wiecie, na której platformie oglądacie. I zakończenie. Bo tutaj jest dużo. Wiem, że to jeszcze nie jest koniec dzisiejszego odcinka, ale zakończenie. Jak do niego, powiedz mi, podchodzisz? Bo najpierw, panie i panowie, może wam powiemy co się dzieje w tym zakończeniu. Wcześniej oczywiście Wendy rozmawia sobie z ksenomorfem, w stanie się komunikować. No i rzeczywiście jak piesek przybiega i sprząta, kogo ma sprzątnąć. No i szefostwo jest zamknięte, można byłoby powiedzieć, są właśnie w tej klatce. Ksenomorf powiedzieć tutaj łazi jak dobry, posłuszny piesek i ona mówi, no to nie, to teraz my zaczynamy, teraz my wam pokażemy co, gdzie, jak i kiedy. Jak to się robi. Tak, można powiedzieć, że zostają, to akurat niedobre porównanie, bo to są osoby w ciele syntetyków, ale stają się samoświadomi, że tak powiem. I to teraz my wam pokażemy co, gdzie, jak i kiedy, gdzie raki zimują. Okej. Jak ty do tego, Lincolnie drogi, podchodzisz? Po pierwsze, primo, fakt, że ostatni odcinek jest drugim najkrótszym odcinkiem w sezonie, strasznie mnie zabolał. Ja z Rafałem modliliśmy się, kurde, żeby ten ostatni odcinek miał minimum 90 minut. Żeby wszystko można było fajnie zamknąć, ale nie. 40 minut. Dobra. Po drugie, primo. Zachowania dzieciaków wskazują na to, że albo coś im się pierdzieli w głowie i mają okres buntu, mają moc, ale mają okres buntu, więc może to się skończyć bardzo źle. W szczególności, że jest dziewczynka, która ma lat 11, 12 i kontroluje najbardziej niebezpieczną istotę we wszechświecie. To jeszcze tym bardziej. To może się skończyć żadnych zahamowań, żadnego bata nad nimi w tym momencie już nie ma, bo wszelkie rodzaje to może skończyć się katastrofalnie. Jakie były, zostały powyłączane. Tak, to może się skończyć katastrofalnie. Nie pamiętam, jak się poprawnie mówi. Po trzecie, primo ultimo. Yutani leci do Niblandii. Oni jeszcze o tym nie wiedzą. Więc clue następnego sezonu to będzie wojna kompanii Boy Wondera przeciwko Weyland-Yutani po to, żeby ochronić ksenomorfy czy coś tam, nie? Nie wiem, co się będzie działo. Zakończenie wkurzyło mnie, mówiąc delikatnie, bo nienawidzę cliffhangerów, ale pomimo tego, że to jest cliffhanger, zapowiada banger następnego sezonu, jeżeli zrobią to dobrze. Bo mamy kilka clue do wyjaśnienia,
plus wojnę pomiędzy kompanią Boy Wondera a Weyland Yutani. A tam, żeby nie skłamać, minimum 7 samolotów było widać, tych transporterów. Dużo rzeczywiście. 7 transporterów, każdy mieści, załóżmy, 10 żołnierzy, to już jest dużo. Powiedz mi, co byś chciał, ażeby w drugim sezonie wyjaśniono? Chociażby chciałbym, żeby zaimplementowali jeden koncept z komiksów o obcym, bo mamy tutaj bardzo fajne wprowadzenie do konceptu, który mi się bardzo podobał z komiksów. Te komiksy były, żeby nie skłamać, z roku 96. Komiks nosił tytuł Boże, już zapomniałem. Dobra, nieważne. Mamy koncept hybrydy androida z obcym. Okay. I patrząc na to, jak Wendy zachowuje się w stosunku do obcego, to może być to. Ja myślałem, że to będzie zrobione w tym sezonie. Jak ja jeszcze się myliłem. Dlatego mam nadzieję, że to będzie w drugim sezonie, że ona stanie się hybrydą obcego oraz androida z mózgiem człowieka. Wiesz, o co chodzi? Świadomość, bo świadomość została przeniesiona, etc. Taka kreatura ma status królowej. Ale wśród ksenomorfów. Obstawiałbyś, że powiedzmy ten syntetyk nie przez możliwe zostanie Wendy, zaimplementowany, mówię konkretnie o Wendy. Czyli co, facehugger na Wendy, czy po prostu Wendy Nie. świadomość Wendy na przykład inaczej. W komiksie to wyglądało w ten sposób, że technobiologiczny wirus spadł na jajo obcego. I zamiast facehuggera wykluła się androidka. Aha, jeszcze inaczej. A tutaj możemy zobaczyć, jak oni... Mieliśmy przebitki różnych rzeczy, twarzy, płuc, tam chyba serce nawet było pokazane. Tak. Wyobraź sobie sytuację, że żeby się bronić, w pewnym momencie Boy Wonder i reszta, co przeżyła, tworzą nowe ciało dla Wendy, które jest hybrydą właśnie syntetyka z obcym. Korzystając na przykład z tego martwego ksenomorfa, który tam był. Inżynieria genetyczna jest na takim poziomie, że byłoby to możliwe moim zdaniem i to bardzo szybko. Tak. I właśnie stworzyliby dla niej takie ciało i z ciała syntetyka, którym teraz jest, przenieśliby do nowego ciała i ona byłaby, wybaczcie, i ona byłaby wtedy właśnie tą hybrydą. I ona stałaby się teoretyczną królową, która nie znosi jaj, ale ma status królowej, bo wszystkie ksenomorfy się jej słuchają. Do tego mamy jeszcze chyba 2 niewyklute jaja w Medbayu tam. Bo jeden już w postaci Chestbustera już został złapany na plaży. Ja pamiętam 4 były. Jeden został ciągnięty. Tak, 4 były. Drugi był na mężu i 2 zostały. Tak. Są jeszcze 2, więc wyobraźcie sobie po prostu wykorzystać żołnierzy Weyland Yutani, żeby właśnie z tego wykluły się kolejne 2 Chestburstery i wtedy mamy królową z 3 ksenomorfami. Jaki to może być rozpierdziel? Wow. To może być fajne. Dalej, rozwiązanie niektórych innych clue, chociażby do czego tu nawiązać? Mi strasznie gorąco teraz jest, bo gorączka uderza. Dajcie moment, muszę pomyśleć. To ty myślę, tutaj Adaś oczywiście wysyła pozytywne wibracje i dużo zdrowia Lincoln. Przyda się, uwierz mi, przyda się. Co to fajnego? Zastanowię się przy tym komentarz od Darka. W komiksach był syntetyczno-organiczny android, przez którego przepuszczano czarną maź i zaczął on ewoluować w coś innego. Coś ten design, ale to chyba nie był ten komiks, bo ja pamiętam, że ten mój komiks, o którym wspominam, to był z 96, a pamiętam już, że to był druga część tego komiksu, która jest bezpośrednią kontynuacją, nazywa się Alien vs Predator Pościg. To jest druga część tego komiksu. Alien vs Predator Pościg. I co mogliby dokończyć? Chociażby co się dzieje z rodzicami, bo dowiedzieliśmy się tylko, co u naszej hinduskiej mamy jest. Tak. Co jest z rodzicami innych, co jest z rodzicami na przykład Wendy i Hermita. Więcej detali na temat misji statku, który rozbił się, bo mamy strasznie tego mało, moim zdaniem, strasznie mało. Co jeszcze mogłoby się rozwiązać? Ogółem ten cały cliffhanger, który został zakończony, prawda? Wiemy, że Weyland Yutani atakuje, a to można byłoby fajnie rozwiązać jeszcze w następnych 20 minutach, nie? Że na przykład co dzieciaki będą robić i że na przykład zobaczą, że Weyland Yutani i wtedy zakończyć przed walką z Weyland Yutani, nie? A to po prostu pierwszy odcinek następnego sezonu wiemy, że oni odkryją, o kurde, atakuje nas Weyland Yutani, nie? To będzie następny odcinek, to mogę się założyć.
A potem zobaczymy. Chociażby, jeszcze kilka rzeczy. Oczko, skąd ono jest, dlaczego ono jest, po co ono jest. Roślinka, dlaczego wżera ludzi, po co jej to, co jest jej celem, itp. itd. Muchy, dlaczego wpierdzielają androida, a mogliby wpierdzielić mięsko, dlaczego one wpierdzielają właśnie technoorganiczne rzeczy, a nie tylko na przykład organiczne. Jest dużo rzeczy z samego, ja nazwę to glass house, kurde, zapomniałem słowa po polsku. Szklarnia. Z całej szklarni, z tymi zwierzakami, to mogło być, kurde, fajnie rozwinięte. Ale nie, my skupiamy się tylko i wyłącznie na ksenomorfie i oczku, a reszty nie wiemy. Może będą ważne w następnym sezonie, Grom go wie. Fajnie by było dowiedzieć się, skąd one są. To jest po prostu, dostaliśmy coś, bo dostaliśmy, to jest po prostu jakbyśmy poszli do McDonalda, dostali po prostu cheeseburgera bez dokładnego składu, nie? Po prostu jedz ślepo. Istnieje, jedz. I tyle, nie? Fajnie by było wiedzieć, czemu to istnieje. Z pracy w McDonaldzie jeszcze do dzisiaj pamiętam dokładną gramaturę, ale tutaj słuchaj, mam informację właśnie na temat tego serialu, bo Noah Hawley, czyli twórca tego serialu, potwierdził, że jeśli Alien Earth okaże się hitem, to widzi taką sytuację, że może być kilka sezonów, z których wydarzenia w nich zawarte będą prowadziły bezpośrednio do filmu Obcy, ósmy pasażer Nostromo. Więc rzeczywiście jest tutaj koncept. Domyślam się, Jak? Słuchaj stary, no tutaj skoro ma być kilka sezonów, no to rzeczywiście można by to łatwo wszystko zrobić. Nie. Weź pod uwagę, że tak naprawdę akcja... Aż mnie głowa zabolała. No widzisz? Także widzisz, że ja staram się połączyć teraz kropki, jak tu połączyć fakt, że jest martwy inżynier na pewnej planecie z jajami, ale nie, z tym, co się dzieje na Obcy pasażer Nostromo, czyli to jest 2 lata przed tym, także wiesz, no. Bardziej patrzę po prostu na wątki, ciągi przyczynowo-skutkowe, nie? Ciągi przyczynowo-skutkowe w ósmym pasażerze Nostromo jest sygnał, który oni odebrali, przez co oni zgarniają jajo obcego do siebie, tak? I jaki byłby ciąg przyczynowo-skutkowy z tego, że znaleźli jakieś jajo, nie wiadomo gdzie, przenieśli je na ziemię i nagle z tego miałoby to się połączyć z ósmym pasażerem Nostromo. Jak? Właśnie. Może czarna skrzynka z tego statku, może znalazła jakieś fajne dane czy coś, potem zostało coś wysłane, nie wiem, ale tutaj się zbytnio nie klei. To po prostu moim zdaniem jest lanie wody po to, żeby ludzie oglądali. Cytując klasyka, powiem tak, też chciałbym to wiedzieć, Stefan. Wiesz? Także rzeczywiście w ogóle tutaj się po prostu zbytnio nie klei. Bardziej o to chodzi, nie? Niekoniecznie akurat jakoś to rzeczywiście, no ale to zobaczymy, jak do tego podejdą rzeczywiście. A słuchajcie, jeszcze nawiązując do tego Kirscha, jeżeli panie i panowie macie jakieś skojarzenia, jak wyglądał Kirsch, oczywiście z innym filmem w tym uniwersum, czyli, przepraszam bardzo, z postacią Roya Bettiego z Łowcy Androidów, wiadomo, Rutger Hauer, to akurat, jak to widzę, było celowo, jak najbardziej było celowe zastosowanie. To kolejna wskazówka, że oba filmy dzieją się w tym samym uniwersum, o czym wspominał Ridley Scott w komentarzu DVD do 20-rocznicowego wydania filmu Obcy. Uwaga, inne easter eggi tak zwane, sugerując ten fakt, to biografia kapitana Dallasa na 20-rocznicowym DVD Obcy podaje, że wcześniej pracował dla Tyrell Corporation, w firmie oczywiście w Blade Runnerze. To byłoby fajnie, była jedna z tych korporacji nazywała się Tyrell Corporation, nie? To byłoby takie dosyć fajnie zrobione. No oczywiście tam wiadomo, mieliśmy filmę Petera Waylanda. Stasik pisze, że no ja na początku wkręciłem się w losy syntetyków i co tam siwy knuje, ale oczko mnie zdominował i właściwie tylko jego losy mnie kręcą. I słuchajcie, to jest dobry pretekst do tego, ażeby przejść do oczka, nomen omen, które jest do nas puszczane, bo w tym serialu jest całe gro odnośników do właśnie całego uniwersum obcego, a w tym momencie, jak wiemy, to uniwersum jest ogromne. Dopiero co mówiłem o postaci granej przez Timothy'ego Olyphanta, czy przez Kershu, że to jest oczko puszczone, tak, cały czas będziemy to używać tej nomenklatury, do Łowcy Androidów. Jest taka jedna scena na początku, kiedy załoga się wybudza. Więc jeżeli to oglądaliście, no to tam jest rzeczywiście mega wielki ukłon w stronę oryginalnego filmu, czyli Obcy, ósmy pasażer Nostromo, kiedy to rzeczywiście te
można powiedzieć, no te wszystkie cyfry, litery, liczby wyświetlające się dokładnie wyglądają tak samo jak ten. Zresztą tak samo jak przy okazji filmu Obcy kontra Predator, ale wiemy w tym momencie, że Obcy kontra Predator nie jest kanonem. To rzeczywiście jest całkowicie inaczej. Co tobie się, Lincolnie, najbardziej rzuciło w oczy z takich smaczków, które mówią, proszę bardzo, fani, to dla was, od fana, dla fanów, proszę bardzo. Cały odcinek 5. W Cały ogóle odcinek 5 to jest cały list odcinek 5 miłosny do jest, 8 pasażera Nostromo. cały odcinek 5 z tego co patrzymy jest najlepiej oceniany na IMDb, Tak, chyba ma tak, 8,6 na 10, także dosyć grubo. tak. To jest list miłosny do 8 pasażera Nostromo, bo co, zaczynamy, ludzie się wybudzają, okazuje się, że mamy typa, który został przytulony przez facehagera. Nawet chyba 2, jak dobrze pamiętam. No i co? Lecimy z tematem, nie? Jeden ksenomorf chyba zostaje pokonany przez zombie oczko, nie pamiętam. Potem mamy drugiego obcego, który przeżył wypadek i został na ziemi. To jest właśnie ten obcy, którego potem Wendy jak on się nazywał, Boziu? Jej brat, po prostu jej brat zabili Hermit. później. Hermit, tak, Hermit. To jest właśnie ten obcy. No i co? To jest w praktyce po prostu połączenie fajne, bo mamy tutaj wszystko z 8 pasażera Nostromo z dodatkowymi rzeczami, które dzieją się właśnie w tym uniwersum, czyli mamy oczko, które uciekło, mamy tą roślinkę, mamy muchy, mamy tam jeszcze kilka innych rzeczy, które niestety nie przeżyły. Po prostu to, co mamy tam w laboratorium, to jest to, co przeżyło. No ale co, kurde, to jest bardzo fajny ukłon, bo to jest powrót do typowego slashera, nie? To jest połączenie slashera z akcyjniakiem, to jest nowoczesne podejście do slashera, o tak bym powiedział, nie? Co, może się niektórym podobać? Mi się podobało jako fanowi, bo po prostu przypomniały mi się stare, dobre czasy, jak się oglądało 8 pasażera Nostromo, pomijając fakt, że po prostu obcy tutaj był i to ładnie oświetlonym czasami, w szczególności jak oczko przejęło jednego z tych crewmate'ów i zaczęli się napierdzielać, to było fajne. No i co? Po prostu miałem takie bardzo fajne, nostalgiczne jak oglądałem ten odcinek, nie? 5 odcinek. W ogóle Świetna rzecz. dla tych, którzy nie wiedzą, co sobie kupić, panie i panowie, to już wam mówię, widziałem zdjęcia. Ksenomorf nosi buty Adidasa. Tak. Jak najbardziej nosi i to ponoć od zawsze. Aktorzy akurat wcielając się w ksenomorfie jakoś tam było akurat konkretny tam kolor Tak. ciemny i tak dalej, ale to akurat tak pół żartem, pół serio. Jest tam na przykład ta kabina, że tak powiem, w której nasza pani PO właściwie pełniąca obowiązek kapitana, później także może rzeczywiście ten Ta cyborg. kabina z matką masz na myśli? Tak, ona jest totalnie identyczna. Identyczna. Właśnie To jest ta sama chyba. w obcym 8 pasażerze, a tak samo przez rozszerzenie w obcym Romulusie. Mi się wydaje, że to jest Tak. dokładnie ta sama kabina, bo kiedy nawet mamy w końcu tę sztuczną inteligencję, matka. Mother. Oczywiście to jest akronim, tak? To Mother Tak. to jest skrót czegoś. Wiadomo, Amerykanie uwielbiają to, co nie? Te wszystkie akronimy. My też Akronimy. mamy swoje polskie, też mamy bardzo poważne firmy jak ZUS czy PKP i tak dalej, ale rzeczywiście tego jest dużo, tego się rzeczywiście bardzo mnóstwo pojawia i jestem ciekaw, bo my się za każdym razem czegoś dowiadujemy nowego. Ja osobiście jako fan ksenomorfów, kiedy na przykład ktoś próbuje usunąć facehagera, no to mówię, nie da się. Potem dostaje obcego Romulusa i mówi, ty kurde, jednak się da. Tylko jest jeden szczegół, który nie każdy mógł zauważyć w kinie, ale jak wyszła wersja digital, to zostało to ładnie pokazane. Moment, w którym embrion, jak jest moment, kiedy zdejmują tego facehagera, nie? Jeszcze ten tubus jest w ustach tej dziewczyny. Jest moment, w którym pokazane jest, jak właśnie takie wypuklenie idzie w dół. Nie przez gardło, przez tubus do gardła. Jak po prostu w ostatnim momencie przed zdjęciem ten facehager zapuszcza właśnie embriona do gardła tej dziewczyny. Jezu, ja dopiero zauważyłem to oglądając właśnie wersję digital i ja takie, o kurde, rzeczywiście. I takie z facehagera zdejmiesz, ale on zdąży zrobić swoje, nie? A tak z innej troszkę beczki, kiedy się zorientowałeś, nie mów gdzie, nie mów kiedy, że w filmie Obcy Romulus pojawia się Ellen Ripley? Nie ogarnąłem tego za pierwszym razem, szczerze. Aha, dobra, no to w porządku.
na to w porządku, to jest dobrze. Słuchajcie, tutaj patrzymy dalej, piszecie. No i na początku wkręciłem się w losy syntetyków, tam siwy knuje, ale oczko, a dobra, to już czytałem, to już było to rzeczywiście siwy bajerant, więc no ja obejrzałem raz tylko ten serial, no i panie i panowie, drugi raz nie będę oglądał. Bo dobrze wiecie, ja mam rzeczywiście ogromny problem, żeby nadążyć z wszystkim, co to się dzieje, bo nie tylko z filmami, ale to rzeczywiście miał oglądać. Słuchaj, jestem taki zapóźniony, że ja do dzisiaj jeszcze nie dokończyłem Andora na przykład oglądać, bo rzeczywiście jakoś tak nie może. Słoneczko, mordeczko. Siema, kiełba. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, kiełbasinko. Obcym. Słuchajcie, widzę, że jest w tym momencie cały czas 20 osób. Cieszy mnie to bardzo. Dawajcie łapki w górę. A jeżeli, drogi widzu, droga widzko, oglądasz to z odtworzenia, to zapraszam do wrzucenia podbicie, tak? Hype, rzeczywiście, niech to się wniesie, to jest nowa funkcja od YouTube'a i my się na to łapiemy, bo okazuje się, że jest tylko dostępne dla kanałów, które mają tylko i wyłącznie mniej niż 500 000 subskrypcji, no a my mamy póki co mniej niż 500 000 subskrypcji, aczkolwiek walczymy, żeby było jak najwięcej, jak najmocniej. I słuchaj, jak tobie się ten serial wpisuje w uniwersum? To znaczy, wiem w tym momencie, Noah Wyle zapowiedział, że jeżeli będzie sukces, a wiemy już w tym momencie, że jest Już sukces, wiemy, że jak jest najbardziej, sukces. bo nawet jeżeli, przepraszam bardzo, sekundę, moje gardziołko też niekoniecznie, bo w tym momencie na przykład tak wyciągnąć średnią tylko i wyłącznie z serialu, to ma 7,3 na 10 i ponad 61 000 ocen, więc dosyć dobra ocena, co tu Nie jest dużo zła. mówić. Tak, jak najbardziej. Możecie obejrzeć sobie na Disney+, nie reklamuję, tym bardziej, że niedługo, panie i panowie, Disney Plus podrożeje. A wiadomo teraz, co się tam wydarzyło w Stanach ze względu na Jimmy'ego Kimmela i tak dalej, ale to już omawiałem w zeszłym tygodniu. I powiedz mi, jak ty zapatrujesz się na to, jak to uniwersum jest? Wiesz, tutaj z jednej strony mamy tak naprawdę odrębną fabułę, bo nie pojawia się tutaj nikt, kogo znamy z uniwersum Obcego czy Predatora, prawda? Bo o ile jest pani Yutani, to jest nawet inna aktorka w porównaniu do tego, co się pojawiło w Obcy Kontemplator Requiem i bardzo dobrze, bo wiemy, że Obcy Kontemplator Requiem to jest w tym momencie niekanoniczna produkcja. I Bogu, kurwa, dzięki. Tak, nie ma zdecydowanie, bo o ile Obcy Kontemplator jest w porządku, to druga część to jest delikatnie mówiąc, ale zgadzamy się mimo wszystko, że Obcy Kontemplator Requiem dał nam najlepiej wyglądającego Predatora. Predatora, tak. Wolf był świetny. I tylko i wyłącznie to. Szkoda, że był tak słabo oświetlony. No, bracia Strauss, powiedzmy, tak samo, w mojej opinii, bracia Strauss, tak samo jak Rachel Talalay, która reżyserowała 6. część Koszmary z ulicy Wiązów, proszę bardzo, wiecie, na co macie patrzeć. Nie ma Sigourney Weaver, nie ma oczywiście Bishopa, czyli Lensa Henriksena, ani żadnych innych osób, a tutaj mamy w ten sposób, mamy nawiązań mnóstwo do oryginału, mamy nawiązania do Łowcy Androidów. Jak ty to, powiedzmy, umiejscawiasz w tym całym uniwersum i co byś na przykład chciał zobaczyć? Mamy kolejne 4 sezony, tak, które mają prowadzić do filmu Obcy 8 pasażer Nostromo. Jak ty się na to zapatrujesz, Lincolnie? Patrząc na to mocno logicznie, to ja traktuję ten serial bardziej jako what if. Jeżeli oglądałeś Marvela, prawda? Marvel, what if, co by było gdyby? Ja traktuję to właśnie, co by było gdyby po prostu statek z obcym wylądował na ziemi, nie? Oczywiście wielkie korporacje będą się o niego kłócić. Tak. To jest pierwszy raz, kiedy obcy zawitał na ziemię, bo nawet w scenie, w alternatywnym zakończeniu do 4. Obcego mamy scenę, gdzie lądują w Paryżu, ale to jest wyłącznie alternatywne. Ten Paryż został chyba nuklearnie zniszczony. Tak, nie wiemy jeszcze, ale dobrze, że nie wiemy, bo to szanić 4. część to jest guilty pleasure. A poza tym Jean-Pierre Jeunet, reżyser 4, no jak sama wymowa jego nazwiska wskazuje, jest Francuzem. No ale dobra. 4. część po prostu... Obcy powinien się skończyć na ostatecznym starciu, to jest mój wywód. Ale jeżeli chodzi... Dokończę tylko myśl, prawda? Jeżeli chodzi o właśnie ten serial, to jest dla mnie takie what if, czyli co by było, gdyby właśnie obcy wylądował na ziemi. Jak on ma doprowadzić do 8 pasażera Nostromo? Nie wiem, nie umiem tych kropek połączyć, nie wiem, co w ich głowach się roi, żeby to zrobić i się tego boję. A autentycznie się tego boję, bo znowu mam dziwne wrażenie, że zrobią z logiki przysłowiową panią lekkich obyczajów. Że będą po prostu niszczyć to, co zostało stworzone na początku po to, żeby to miało jakiekolwiek ręce i nogi, przez co wyjdzie, kurde, pokrak. I oficjalnie boję się, co będzie w przyszłości, jeżeli chodzi o franczyzę, jaką jest Obcy, ale
No cóż, oni tworzą kanon i jedyne, co możemy zrobić, to czekać, zobaczyć, co oni wymyślą. Nie miałem je tylko po prostu cichą nadzieję, że nie będzie aż tak źle, jak może być. Ale dla mnie to jest po prostu what if. Co by było, gdyby obcy wylądował na ziemi, mamy korporacje bijące się o niego, wszystko będzie się działo w następnym sezonie, mam dziwne wrażenie, bardzo dynamicznie, patrząc na to, że Weyland Yutani leci już właśnie na Niblandię. I co jeszcze można powiedzieć? No, będzie wojna o tego ksenomorfa. To będzie po prostu... Wyobraź sobie Jerry Springer Show z Boy Cavalierem i panią Weyland Yutani, że nie, obcy jest mój, nie, obcy jest mój. I kurde, to będzie to wyglądało w ten sposób. Ewentualnie wejdzie na trzeciego z partyzanta Wendy i powie, a nie, bo dziecko jest moje. To może być... To może być wszystko tak naprawdę. A czy masz jakiś pomysł, bo to mniej więcej dzieje się, umówmy się ogólnie, w tym samym czasie co Prometeusz. Czy masz mniej więcej jakiś pomysł, czemu pan Weyland, czyli Peter Weyland się tutaj nie pojawił? Myślisz, że tylko i wyłącznie chodziło o to, żeby dać całkowicie nowy pomysł, czy może akurat okazało się, że Guy Pearce, on właśnie wcielał się w Petera Weylanda, nie miał możliwości, bo tutaj... A Peter Weyland przypadkiem nie umarł w Prometeuszu? Czy to mówisz o jego synie? A już nie pamiętam, wiesz? Wait, że... czekaj, sprawdzę Weyland, bo teraz mam... Tak dawno pojawił. Prometeus. Peter Weyland. Zgadza się, w AVP obcy też lądują na ziemi, ale niestety AVP nie jest kanoniczny już. W tym momencie już to zapowiedzieli. Peter Weyland. Nie. Tak, Peter Weyland nie miał dzieci i Peter Weyland to jest ten typ, co w Prometeuszu dostał piąchę od inżyniera i padł. To ten stary dziad. Aha, on był młody. On był młody podczas konferencji, już ci mówię, w którym roku. Weyland Corporation zostało założone w 2012 roku. Konferencja miała miejsce w 2023, więc ten młody Peter Weyland, już wysyłam obrazek. Dawaj. W sumie mam jak wysłać? O, Cześć. mam ciebie. Dzień dobry, cześć, obudziło moje dziecko. Ale Zapisz. Także, okay. Zaraz udostępnię media, daj moment. Dobra. To mój Xenomorph się obudził właśnie. Możesz spróbować udostępnić. To jest Peter Weyland z 2023 roku. Dobra, to wyślij mi to, jakby mi się na razie nic nie wystarczy. Jest na tym, między nami. Możesz zerknąć tam w uczestnikach. Lincoln z Shared Media, widzisz? Open chat. Sekundkę, bo tutaj mi pieseł się obudził. Obudziło się stworzenie. Obudziło się stworzenie i zaczyna mi zjadać mi mikrofon. No spokojnie, spokojnie. Nie... Pieseł, sekundkę. Pieseł. Dobrze. Dobra, powiem ci, akurat nic mi się na razie nie wyświetla. Tam, gdzie są członkowie konwersacji. Mam, ale to akurat rzeczywiście nic mi się nie wyświetla. Nie mam. Serio? To czekaj, mam inny pomysł w takim razie. Znowu udostępnię ekran. Dawaj inaczej. Popatrzmy. Będzie mniejsze znacznie, ale... Tak. Ale ja zawsze mogę dać... Skoro ta opcja nie działa, to... Mogę nas przenieść rzeczywiście jakoś tak na... Peter Weyland. Opla. Udostępnij. Został mi ten mikrofon. Ty, Xenomorph, nie zjadaj mi tego. Już zmarnowana okazja, żeby nazwać pieseła Xenomorph. Proszę bardzo, panowie, to jest właśnie... Bardzo małe, ale wybaczcie chyba... O, mogę powiększyć. Guy Pearce w tejże roli jak najbardziej. To jest właśnie Peter Weyland z 2023 roku. A tutaj mamy Petera Weylanda na Prometeuszu i to jest rok 2092, jak dobrze pamiętam. No to ja łatwo się pomyślałem, był wtedy w kosmosie, więc nawet nie mógł się pojawić. A mamy jeszcze przy okazji obrazek, jak on był utrzymywany przy życiu podczas podróży. O. Specjalne, żelazne płuco. No, powalone, ale... No mniej więcej to tak wygląda. Dobra, to tak to rzeczywiście... Franki, uspokój się, pieseł, uspokój się. Jeszcze nie odcinka. Ona w ogóle, tylko taka dygresja, ona się w tym momencie wyspała, bo będzie dzisiaj na spacerze, była w lesie. A teraz będzie szaleć. Teraz będzie szaleć, patrz, już mnie będzie zjadała normalnie. Nie wolno, ty, bo palucha pokażę. No, nie wolno. No, dobre stworzenie, dobre.
jeżeli lubicie, to jest Franki, 4 miesiące ma dokładnie dzisiaj, jeżeli lubicie pieseły, to dajcie łapkę w górę, czy tam serducho, czy co się dzieje. 21 osób z nami, dziękuję bardzo. Dobre przekupstwo, dobre. Marta. I słuchaj, patrzysz pozytywnie na ten serial, mimo tego, powiedzmy, zakończenia, które na nas... I tak patrzyłem, panie i panowie, w ogóle ostatni odcinek właśnie na IMDb jak najbardziej jest bardzo źle oceniany, znaczy bardzo źle. 6,2 na 10 to ciągle jest ocena pozytywna, ale biorąc pod uwagę, że na przykład mamy odcinek, który ma 8,6, właśnie to 5. odcinek, no to jest... Widać, że chyba ludzie się już odzwyczaili od tego, że musimy czekać, że co się wydarzy dalej. Tym bardziej, że my do cholery jasnej nie wiemy, co się wydarzy, bo nie wiemy, kiedy to wejdzie, tak? Może być tak na przykład, że zaczną już w tym momencie kręcić, a może być tak, że będziemy czekali jak na przykład z Grą o Tron, będziemy czekać na to 15 lat, także różnie z tym jest. Cześć Marta, Oby nie. witamy Cię bardzo, bardzo serdecznie, właśnie gadamy o... Ale jak ty oceniasz jak na razie ogólnikowo cały pierwszy sezon? Pierwszy sezon, jak już wspomniałem, jest odwrotem tego, co mówi Hitchcock, czyli zaczynamy świetnie, napięcie niby rośnie, ale potem spada na łeb na szyję z powodu finału. No ten finał popsuł po prostu ostateczny posmak po serialu, no nie ukrywajmy tutaj. Ważne jest pierwsze wrażenie i ostatnie wrażenie, nie? No i to ostatnie wrażenie, no kurde, spierdzieliło trochę, dlatego ja cały sezon takie 6,5, bo lubię niektóre rzeczy, które się dzieją w tym sezonie, nie? Dlatego 6,5 na 10, ale tak, gdyby finał był lepszy, dałbym 8 bez żadnego zahamowania, nie? Ale gdyby finał był lepszy, no co by było gdyby? Co by było gdyby, panowie, to można sobie obejrzeć spokojnie na kanale Disneya, tam jest rzeczywiście, co by się wydarzyło u nich w Marvelu i pewnie zobaczymy, co się będzie działo. Ja też jak najbardziej jestem pozytywnie zauroczony. Czekajcie, mnie ten zjada. Czekaj, pieseł, choroba jasna, normalnie. Też jestem zauroczony. Wiesz co, jest taka opcja, że albo ją zostawię tutaj na odcinek i będzie ze mną, powiedzmy, spała i trochę mnie będzie zjadać, albo będzie siedziała w kuchni za bramką i będzie po prostu skiałczała i będą dzieciaki... Tak, wiadomo o co chodzi. Wiesz, co jest mniejszym złem. Trzeba wybrać. Wiedźmińskie dylematy wobec zwierzaków, wersja skrócona. Ja jak najbardziej też jest pozytywnie oceniam. Wczoraj skończyłem oglądać ten serial tak koło drugiej w nocy. Ja akurat powiem ci, że było w porządku, akurat na słuchawkach oglądanie takiego serialu. No może niekoniecznie to jest dobry moment. Choroba jasna, Franki, uspokój się. Dobrze. YouTube automatycznie będzie robił napisy do tego, jak to będzie brzmiało bezsensownie. Normalnie tutaj gadają o obcym, a tutaj Franki, uspokój się. Więc rzeczywiście, słuchajcie, panie i panowie, może mi się uda poprawić mikrofon, może mi go nie zje. Więc rzeczywiście też jestem zainteresowany i tak jak niespecjalnie oglądam seriale, najprawdopodobniej na drugi sezon jak bardziej poczekam, to nie będzie tak jak teraz jest z Wiedźminem, z kolejnym serialem Wiedźmina, więc jakoś tak to rzeczywiście będzie. Mnie tam nic nie popsuło. Finału oczko zamiakuje i jestem fanem. No oczko rzeczywiście jest, po prostu to jest coś pięknego, także... Oczko zasługuje na własny serial, tutaj się zgadzam z opinią. Słuchaj, a może... Oczko na prezydenta. Możliwe, że coś takiego zrobię, taki mini, jakiś 4-odcinkowy byłoby rzeczywiście fajne, czy coś, czy nawet... Wyobraź sobie właśnie, że oczko uczy się mówić ludzką mową, prawda? Przejmuje prezydenta i po prostu zakrywa sobie to oko, które przejęło i potem dyryguje całą ziemią. Ale wiesz co, jest taka opcja, bo przecież biorąc pod uwagę, że ten jeden, który walczył z ksenomorfem, to coś tam mówił, no to teraz rzeczywiście oczko się mogło nauczyć, że okej, tam to nie zagrało, a ponieważ z tego co wiem jest wysoce inteligentne, no to może rzeczywiście próbuje zrobić to i to i może rzeczywiście, a ten też weźmie pod uwagę, że ten doktor, który tam jest, którego oczko przejęło, no to był raczej bardzo inteligentny człowiek, taki inżynier. No to był łebski chłopak, tak. Jak najbardziej było w porządku. Więc panowie, pozytywne wibracje względem oczywiście tego, co się rzeczywiście... Cool vibration. Dzisiejszy odcinek za 2-3 dni pewnie wyląduje na Spotify'u. Będziecie mogli go, panowie sobie odsłuchać, bo rzeczywiście tak to jest. A Lincolna oczywiście przypomnę, pewnie tak. Link do jego kanału jest w opisie. Możecie kliknąć, możecie sobie... Możecie sobie rzeczywiście zobaczyć, co się u niego dzieje. Link do sobie dużego. Słuchaj, drogi Lincoln, ja chciałem ci bardzo podziękować za dzisiejszy odcinek i mam nadzieję, że przy okazji drugiego sezonu albo kolejnego obcego, co się wydarzy wcześniej, bo już w zeszłym tygodniu, panie i panowie, mówiłem, że 6. obcy już zmierza w naszym kierunku. Mowa o filmie. Będzie więcej, będziemy się mówić. Słuchajcie.
Ja tutaj walczę. Słuchajcie, panie i panowie, za tydzień się nie widzimy. Kończ właśnie. Za tydzień się nie widzimy, panie i panowie, bo za tydzień, uwierzcie w to, albo nie, Skruch wybiera się do opery. Wow. Jedziemy, mamy taki Na koncert. co? Wiesz co, jest taki zespół, w skrócie, że tak powiem, żeby się nie rozwodzić. Jeżeli pamiętasz, była kiedyś taka płyta Apocalyptica Plays Metallica, fajna bardzo Metallica and Symphony? orkiestra symfoniczna, która po prostu poprzerabiała muzykę rockową-metalową na właśnie taki Kozak, symfoniczny. kozak, I baw akurat się jedziemy dobrze, sobie świetne. zobaczyć. Tym bardziej, to jest taki Świetne. fajny, kameralny, ja mówię opera, a dodatkowo to jest przy świecach, panie i panowie, więc po prostu będzie Wiem, super, co to za super świetnie. performance, oni reklamowali się na Facebooku, oni w Polsce chyba teraz też gdzieś teraz byli. albo byli, albo będą, także to panie i panowie przyszły Wiem, o co chodzi, widziałem ich reklamy, to jest tak fajny event, jejku. Przyszły tydzień mam napakowany jak PKS do Lichenia, bo w sobotę jedziemy z miśkami właśnie na Comic-Con do Cork, ale będziemy, bo to akurat z powrotem, a w niedzielę do tego samego Cork wracam tylko i wyłącznie po to, żeby posłuchać muzyki. Oczywiście, jeżeli mnie w międzyczasie pieseł Nie jedz kabla! Dobra, słuchajcie ludzie, dziękuję bardzo, dajcie Dobrze. łapki, a ja idę, muszę tego pewnie mojego ksenomorfa wypuścić na ogródek, niech się pobiega, albo dać jej po prostu kolację, bo zaraz mi kable zje. Cześć, do zobaczenia ludzie. Bajo. Wow. No co ty robisz?